Godzilla Minus One to film, który o mało co nie powstał, bo reżyser, kiedy dostał propozycję zrobienia tego filmu, powiedzieli mu: słuchaj, robisz kontynuację filmu Shin Godzilla. On mówi: ludzie, dajcie spokój, nie da się zrobić takiego filmu, ponieważ Shin Godzilla to był film dobry, świetny, wyjątkowy i kompleksowy, całkowicie historia zamknięta, więc albo robię film po swojemu od nowa, albo po prostu nie robię filmu w ogóle. Fabułę tylko i wyłącznie zarysuję. Akcja rozgrywa się pod koniec i oczywiście zaraz po II wojnie światowej, kiedy to Japonia jest zniszczona, zdewastowana, wiadomo co tam się wydarzyło. No i na jednej z wysp, na wyspie Odo dokładnie, o niej troszeczkę więcej za chwilę powiem, jeden z żołnierzy napotyka, no jeszcze wtedy można powiedzieć relatywnie małego Godzillę. Małego, ponieważ Godzilla to jest on. Mimo że w filmie pojawiał się kilka razy z synem, z Minilą, ale Godzilla to jest on. No i potem są oczywiście perypetie po wojnie. Godzilla urósł, bo wiadomo były próby atomowe na jednym z atoli i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście później Godzilla przychodzi, nawiedza Japonię, będzie dobrze, jedziemy super, będzie grubo. Może zacznę od tytułu, bo wiele osób mówi, no minus one, czyli oczywiście to jest tak zwany prequel. Nic bardziej mylnego. Otóż reżyser stwierdził tak, po wojnie Japonia przegrała. Japonia była po prostu poziom 0. Nie to, że mniej niż 0, jak śpiewał Lil Pump, 0. I to, co Godzilla zrobił, jak zniszczył Tokio i tak dalej, inne miasta, to sprowadził Japonię do poziomu mniej niż 0, minus one, czyli minus 1. I właśnie o to chodzi głównie z tym tytułem. Ale czy można go odbierać jako tak zwany prequel? No, po raz wtóry dostajemy informacje o tym, jak Godzilla powstał tam w pewien sposób, jak to wygląda, jak ten jego atomowy oddech, jak ładnie jest nazywany, powstaje, te wszystkie ruszające się części na karku, na grzbiecie i tak dalej, na ogonie i tak dalej, to rzeczywiście jest dobre. Ale zacznijmy oczywiście od fabuły. Ten film jest bardzo przyziemny. Jeżeli kojarzysz Godzillę z filmów amerykańskich, oczywiście o tym, co było z Irlanda Ameryka, gdzie tam Godzilla biegał z prędkością bodajże 200 km na godzinę i pływał jeszcze szybciej, to o tym nie mówimy, ale to jest Godzilla japoński i on rzeczywiście dużo bardziej różni się od filmów amerykańskich. Tutaj tak naprawdę jest to dramat wojenny, dramat obyczajowy powojenny, i Godzilla gdzieś tam jest wrzucony w to wszystko, w to zamieszanie. Równie dobrze zamiast niego moglibyśmy pewnie mieć jakiś tam konflikt ze Związkiem Radzieckim czy z innym mocarstwem powiedzmy na bazie, no nie wiem, wymiany handlowej albo coś. No nie byłoby to tak drastyczne, tak dewastujące, ale też pewnie miałoby dosyć konkretny wydźwięk, a tutaj mamy tego potworasa, który jest uosobieniem tego wszystkiego, właśnie taką alegorią tej porażki wojennej i rzeczywiście to jest pięknie zrobione, bo mamy ciekawą historię głównego bohatera, jest ładnie nakreślone. On rzeczywiście nosi w sobie ten smutek, bo wie, gdyby zrobił pewne rzeczy, no inaczej by się, może nie wojnę, bo akurat na wojnę nie miał wpływu jako pilot kamikadze, wiadomo, ale inaczej by się potoczyło, powiedzmy, to jego życie powojenne, miałby na to inne spojrzenie i rzeczywiście byłoby ciekawi. Poznaje kobietę, która też przeżyła wojnę, gdzieś tam znalazła, brzydko mówiąc, jakiegoś dzieciaka, którego rodzice pod gruzami zginęli, no i próbują coś zrobić, jakąś rodzinę i w ogóle znajdują w ogóle super mafuchę, super robotę, usuwa miny z zatoki, z morza, więc po prostu robota, wiesz, na zasadzie sapera. I jest cudnie i to wszystko elegancko się wpasuje w tą szarówę, w tą szarugę, beznadziejność powojennej Japonii i naprawdę muszę przyznać, że jest to dobrze. I na dodatek dostajemy tego Godzillę, który przychodzi i który robi zadymę, bo pamiętaj, on jest troszeczkę inny od tego Godzilli, którego znamy z filmów amerykańskich, jak już mówiłem wcześniej, chociaż też zdarzały się filmy oczywiście japońskie, gdzie Godzilla był dobrym, gdzie był obrońcą, nie był atakującym. Tutaj reżyser, spróbuję przeczytać, Takeshi Yamakazi wzorował się w wielu aspektach na filmie Godzilla Wielka Bitwa Potworów. Że stwierdził, ok, stamtąd zapożyczymy wiele rzeczy, stamtąd będziemy, powiedzmy, budować szkielet na podstawie tego filmu. Również no, musiał być, bo oczywiście innej opcji nie ma, ukłon w stosunku do innych Godzillowatych filmów, przede wszystkim do oryginału. Mówiłem na początku o tej wyspie, ona się nazywa Odo. Jest to fikcyjna oczywiście wyspa, na której, no,
Tak, jak najbardziej, na której rozgrywa się akcja pierwszej Godzilli, to jest przed wielu, wielu lat. Wszystkie filmy o Godzilli zresztą omówiłem w cyklu potworne filmy, także na końcu wrzucę odnośnik, możesz sobie zobaczyć tych wiele filmów. Recenzje trwały ponad pół roku. W każdym razie nie jest to jedyny odnośnik, bo na przykład jest scena z pociągiem. Nie będę zdradzał dokładnie o co chodzi, ale jest to jak najbardziej odnośnik do oryginału. Kolejna scena z budynkiem Waco oraz reporterami stojącymi na dachu. To również było w oryginale. I tak dalej, i tak dalej. Tego można byłoby mnożyć i byłoby rzeczywiście dobrze, ale na co zawsze tak naprawdę przy okazji Godzilli czekam, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, dwie rzeczy, pokazał 3 palce. Dwie rzeczy. Po pierwsze, musi być oczywiście ten atomowy oddech. Jak on jest zrobiony, no to już jest inna sprawa. Czasami się to zmieniało, ale tutaj naprawdę bardzo ciekawy sposób jest to ukazane i podobnie, bodajże jak w Shin Godzilla, właśnie te jego, nie wiem jak to powiedzieć, kolce, no nieważne, te wszystkie rzeczy, które wystają z jego grzbietu, one tam fajnie wychodzą i to jest dosyć ciekawie ukazane. No i drugi, najbardziej chyba charakterystyczny motyw z Godzillą, no to jest, ryk. Nie no, ryk jest oczywiście zawsze ten sam, ale ten marsz, ta nuta, ta piosenka, ten motyw przewodni Godzilli, który rzeczywiście, kiedy tylko i wyłącznie go słyszę, to aż nawet w tym momencie ciarki są rzeczywiście dobrze zrobione, dobrze dopasowane i twórcy również stwierdzili, że będzie ukłon. Nawet do tego stopnia, że nie chcieli, ażeby to było tak pięknie wycyzelowane, czyste, tylko krótko stwierdzili, ok, zrobimy to inaczej. Puścimy tę motyw przewodni, tę muzykę przez głośniki i nagramy to mikrofonami, żeby to nie było takie piękne, super świetne jakość płyty kompaktowej, Blu-ray, czy jak tam zwał, tak zwał, co teraz jest chyba jakoś FLAC, jest chyba teraz najwyższa jakość FLAC. Więc po prostu zrobimy to w ten sposób, żeby było takie troszeczkę brudne, takie wiesz, gritty, jak to mawiają Amerykanie, żeby to było takie przyziemne i takie niekoniecznie fajne, bo ten Godzilla, no to niekoniecznie jest fajny, że tak powiem, stwór. Z ciekawszych rzeczy jest pokazane, jak się regeneruje. Mamy tutaj jedną ze scen, no i tak powiedzmy w okolicy może pół godziny filmu, gdzie Godzilla jest dosyć konkretnie raniony, no ale później rzeczywiście jest pokazane, jak bardzo w miarę szybko się regeneruje i to jest coś chyba, czego nie widzieliśmy do tej pory, a jeżeli widzieliśmy, to napisz mi, bo mogłem się rzeczywiście pomylić. Napisz mi, w którym filmie rzeczywiście było pokazane, jak Godzilla się regeneruje. I to wszystko plus efekty specjalne, które no to jest film japoński, to nie jest kino amerykańskie, tutaj nie wiadomo, nie było jakiego budżetu, nie będę nawet mówił ile kasy, no bo to różnie z tym jest, Japończycy mówią, nie dali, film nie kosztował 11 milionów dolarów, kosztował mniej, co jest ważne, to, że przez te wszystkie lata, kiedy dostawaliśmy Godzillę lepsze lub gorsze, jest to pierwszy film o właśnie naszym jednym z ulubionych potworasów, ergo potworne filmy, który jest nominowany do Oscara. I oczywiście w kategorii technicznej, w kategorii efektów wizualnych, więc rzeczywiście jest to dobra sprawa, świetnie zrobione. I reżyser miał świetny pomysł, naprawdę Yamakazi miał genialny pomysł, ażeby nie podążać za Shin Godzillą, no bo co tu dużo mówić, poprzednia część również była dobra. Nie są związane nomen omen ze sobą, poza tym, że oczywiście jest, no wiadomo, Japonia, jest Godzilla i takie podstawowe rzeczy, ale fabuła jest całkowicie inna, więc jeżeli nie znasz poprzednich filmów o Godzilli, nieważne czy 1, 2, 50, czy tych japońskich, czy amerykańskich, czy animacji może od Netflixa, nie ma znaczenia. Możesz spokojnie ten film obejrzeć jako solową produkcję. Mam nadzieję, że Yamakazi, a on naprawdę jest Yamazaki. Tak właśnie teraz bardzo przepraszam, Takashi Yamazaki. Mam nadzieję rzeczywiście, że, no bo Toho cały czas oczywiście wydaje ten film, że pójdą za ciosy, powiedzą, ok, dobra, w porządku, był sukces komercyjny, był sukces artystyczny na każdym polu. No tutaj ten film nie musi dostać Oscara, w tym momencie także jest rzeczywiście super świetnie, bo nawet wersje są bez kolorów, jakieś wersje bez efektów specjalnych i tak dalej. Ten film doczekał się tylu wersji, że jak to kiedyś wyjdzie na Blu-rayu, to naprawdę kolekcjonerzy będą mieli przechlapane, bo trzeba będzie kupić pewnie 20 różnych rodzajów kopii tegoż filmu i zastanawiałem się, czy zakończenie tego filmu
jest dobre. Co ty myślisz? Czy zakończenie rzeczywiście tobie się podoba? Jeżeli ta recenzja ci się podoba, to udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, ale zakończenie, nie, spokojnie, nie zdradzę jaki jest, bo akurat nie o to chodzi, ale tak się zastanawiałem, w pewnym momencie już domyśliłem się i tak naprawdę na początku, powiedzmy, tej akcji finałowej, która trwa, ja wiem, z 30 minut, może 40, no mówię oczywiście od genezy aż do wykonania. Jeżeli jesteś uważnym widzem i dobrze znasz niemiecki, to możesz oczywiście się domyśleć, jakie będzie zakończenie, ale wydaje mi się, że po tym wszystkim, gdzie tutaj jest ten brud, ten znój, rzeczywiście ten syf cały, ten powojenny, plus jeszcze ten Godzilla, który robi zadymę i po prostu niszczy wszystko, wydaje mi się, że takie zakończenie idealnie wpisuje się, naprawdę idealnie wpisuje się w to, co powinno być. Wiem, że czasami reżyserzy zastanawiają się, czy dać im to, co powinni dostać, czy to, na co zasłużyli, czy takie zakończenie może jakie chcą. Więc akurat tutaj wydaje mi się, że reżyser stwierdził, dobrze, niech dostaną takie zakończenie, jakie rzeczywiście sobie wymyślili i wymarzyli. Zobaczymy, jak będzie później, ale nie jest akurat to zakończenie na zasadzie, że oglądasz i myślisz, o jacie, i było fajnie aż do... Nie, rzeczywiście było fajnie i nadal rzeczywiście jest fajnie, więc nie mogę nic innego powiedzieć, ja tylko polecam tobie ten film. Oczywiście, że tak. Godzilla jest super, tym bardziej, że niedługo będzie kolejny film o Godzilli, no już amerykański, o amerykańskiej Godzilli, Godzilla kontra King Kong, coś tam, więc rzeczywiście potwór ma się dobry, a fakt, że ten film mógł powstać, trzeba po raz wtóry powiem, jest zasługa tylko i wyłącznie filmu Shin Godzilla, który sprawił, że kaiju, no niech będzie, że Godzilla jest popularny, jest modny. Znowuż, rzeczywiście, że wrócił do łaski. Mam nadzieję, no bo tak jak mówię, reżyser oprócz tego, że składał hołd, ukłon oryginałowi, no to również wzorował się na właśnie wielkiej bitwie potworów, a tam pojawiało się mnóstwo potworasów, bo sprawdzałem wcześniej i jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo wiele różnego rodzaju potworasów i motyw był taki, że wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy w kolejnym filmie, bo mam nadzieję, że takowy powstanie, kontynuacja, powróci Mothra, może King Ghidorah, którzy byli w tamtym oczywiście, w tamtym filmie jeszcze był wtedy Baragon między innymi, więc byłbym bardzo wdzięczny. No, niektóre tamte filmy zestarzały się technicznie bardzo brzydko. Facet w gumowym, że tak powiem, stroju. Tutaj no, Godzilla nie jest gentlemanem w gumowym stroju. Tutaj Godzilla jest komputerowo generowanym efektem, czyli CGI. I rzeczywiście wygląda to bardzo dobrze, bardzo ciekawie i jestem content, że mogę w końcu nadrobić ten film. No, nie udało mi się niestety obejrzeć go w pierwszym obiegu, no ale wybacz, był pokazywany Godzilla w Irlandii, był pokazywany jedynie z tego co kojarzę w Dublinie, no i niestety nie miałem możliwości pojechać 200 km do kina, ażeby obejrzeć tenże film. No trudno, zdarza się, może akurat lokalny Omniplex, Multiplex, jak zwał, tak zwał, pójdą po rozmnu głowy i następnym razem, kiedy na targach gdzieś tam w Cannes czy w jakimś innym Berlinale będą sprzedawane prawa do Godzilli, stwierdzą, patrzcie, Skruch mówił o tym, że tego filmu nie miał u siebie, no to mu to damy, niech sobie ogląda, niech rzeczywiście wychwala, że to oglądał u nas, nie miałem nic naprzeciwko. A tutaj, jak już mówiłem wcześniej, potworne filmy, więcej filmów o Godzilli, a także o King Kongu, Predatorem oraz o Obcym.